ja myślę, że to jest w ogóle dla mnie absolutny magiczny moment, taki magic moment in my life. Spotkać Dawida prawie po 25 latach. W Filadelfii. W Filadelfii w ogóle. Jesteśmy z tego samego miasta, Tarnowskie Jesteśmy Góry. z Tarnowskich Gór, naszego TG. Właściwie to jest malutkie miasto, więc naprawdę to, że my się tu spotykamy, a nie w Tarnowskich Górach, kiedy Dawid przyjeżdża odwiedzać rodziców, to jest dla mnie niesamowite. What time is sunrise today? Sunrise will be at 6:02 a.m. today. No właśnie, powiedziała will be at 6:02 a.m. today. Co znaczy, że akcja w tej chwili dzieje się przed wschodem słońca, przed tym czasem jeszcze. No, musiałem wstać tak wcześnie dzisiaj, bo mała ma jakieś zawody śpiewackie czy coś, gdzieś jedzie daleko i trzeba ją dostarczyć do szkoły na 6:30 rano. No zgroza po prostu, zgroza. Tell me again why we're going to school in the middle of the night. It's not the middle of the night. It's at 6:07 a.m. Why are we going to school so early? because I have a music competition. Music competition. So you're competing to be a singer, or what's happening exactly? Because it's so early, I can't even focus. I woke up at 5. You're fine. I actually did wake up at 5. You're like torturing yourself. No, I just woke up. I don't know why. It was when I looked at the clock, it was 5:00. So they can't start the singing competition at a normal time? They do, but it's 2 hours away. Oh Lord. Okay, good luck. Thank you. I'm on the third one that has no design whatsoever. All right, here we are. Go sing your heart out. Okay, That means good luck. I know. I'm gonna tuck in my shirt before I get yelled at from Miss Pazowski. That sounds like a Polish last name. It is. She married to a Polish husband. And she yells at people? No. That's not funny, by the way. Bye. Bye. I'll see you at 10 p.m. All right. I tak się rozpoczyna dzień. Młoda odstawiona do szkoły. Niech sobie tam coś wyśpiewa dzisiaj. A my za kilka godzin wybieramy się do Filadelfii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie dzisiaj bardzo ciekawy gość na vlogu. We have arrived, and in a few minutes we're supposed to get together with someone from David's past, an old friend that I actually haven't seen in my calculation is about 25 years. So this is going to be very interesting. Looking forward to it. I'm about to ask me, you know David? I mean, I have known David for 20 years or more. It's so crazy because It's really crazy. we met 2 years randomly ago. when we were working on the film. Someone Yeah. just recommended 3 you, years ago. and then No, It's insane. it's absolutely amazing, you know. tak, właściwie to ja mam pytanie do ciebie. Jak to zrobiłaś? Bo my się spotykamy po raz pierwszy od 25 lat, No. mniej więcej. Mniej więcej.
Jak to zrobiłeś, że wyglądasz dokładnie tak samo jak 25 lat temu? Nie wiem, to dziękuję bardzo, bo to miłe słyszeć, ale ja myślę, że to chyba to, że tak uwielbiam wszystko, co robię i uwielbiam ludzi. No i nie zauważam, nie mam czasu myśleć o starzeniu. Bo ja się tak zastanawiałem wiesz, przed tym spotkaniem. Kurde, 25 lat to jest jakby nie w było ogóle kawał poznać, czasu. nie? Identycznie jak, No, ale muszę jak ci powiedzieć, mnie. że ty też wyglądasz tak, jak cię opuściłam, że tak powiem, w edukacyjnym procesie, także że chyba coś nas Tylko łączy, więcej nie? siwych włosów. No ale to wiesz, włosy siwe są modne, czasem to się O. specjalnie robią na siwo. Tak, to ja tak sobie koloruję, bo normalnie one nie są siwe. No właśnie, specjalnie się przygotowałeś na to spotkanie. Więc właśnie wspomniałaś o procesie edukacyjnym, czyli musimy powiedzieć naszej publiczności, co nas łączy. No Dawid był jednym z moich pierwszych uczniów, których kiedykolwiek uczyłam angielskiego. Była to grupa wyjątkowa, Za nie co? powiem, był Przepraszam, very z całego naughty, serca. very naughty, był to dość kreatywny uczeń, powiedzmy sobie, ale za to ktoś, grupa, której nigdy nie zapomnę. Powiedzmy, że wycinaliśmy niezłe numery na tych lekcjach angielskiego, ale dzięki temu wszystko pamiętamy. No właśnie, dlatego to jest następna rzecz ważna, Tak. że jak się czegoś uczymy, to musi być trochę szaleństwa w tym i takiego czegoś niesamowitego, bo wtedy to lepiej pamiętamy. Zawsze było bardzo psychologicznie, bardzo kreatywnie. Piosenek się uczyliśmy. O Boże, przez cały dzień to samo śpiewałam, ale było great. No ale ja myślę, że to jest w ogóle dla mnie absolutny magiczny moment, taki magic moment in my life. Spotkać Dawida prawie po 25 latach. W Filadelfii. W Filadelfii w ogóle. Jesteśmy z tego samego miasta, Tarnowskie Jesteśmy z Góry. Tarnowskich Gór, naszego TG. Właściwie to jest malutkie miasto, więc naprawdę to, że my się tu spotykamy, a nie w Tarnowskich Górach, kiedy Dawid przyjeżdża odwiedzać rodziców, to jest dla mnie niesamowite. Ale to wszystko dzięki mojej przyjaciółce Beatce, która też w jakiś sposób się znalazła na naszej wspólnej drodze. I o tym musimy wspomnieć, bo to jest właśnie Small World Story. Dokładnie. Beata, która była w naszym filmie, stoi tam po drugiej stronie w tej chwili, nie chciała usiąść z nami, ale za chwilę przekonamy. Była w naszym filmie o Polakach, tym dużym filmie o Polakach w USA. I Beata nie jest z Tarnowskich Gór, ale jakimś cudem wy się znałyście Tak, ze sobą. tak. No i reszta już jest Świat jest historią. mały, naprawdę. Świat jest Ale bardzo trzeba, mały. słuchajcie, to jest niesamowite, trzeba zbierać właśnie takie momenty, nie? Takie meaningful moments in our life. And I think, you know. Dokładnie. To jest moja angielska tutaj druga natura, bo tu nie wiem po jakiemu sobie gadam. To jest Ponglish. No, ale jest English Polish. Tu wszyscy tak lecą, tak, to jest normalne. okej, nie? To jest English Polish. Ale A- w każdym razie to jest cudowne, że można się spotkać i najlepsze jest to, że spotykamy się naprawdę chyba po 25 latach i właściwie to tak jakbyśmy się wczoraj widzieli, że jest cały czas ta sama chemia. Niesamowite. Powiedz teraz krótko No. o tym, kim ty jesteś w ogóle, bo Boże. ludzie po tamtej stronie tego nie wiedzą. Ja I nie lubię w ogóle mówić ty o sobie. nie potrafisz o sobie krótko Nie. opowiedzieć. Nie, ja w ogóle nie lubię o sobie mówić. Ja to jestem taką osobą, która, ponieważ mam ADHD mentalne, tak o sobie mówię, i ciekawość poznawczą, to robię bardzo dużo rzeczy. No ale generalnie jestem anglistą, jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję na Uniwersytecie Śląskim, jestem nawet profesorem na tym uniwersytecie. Prowadzę swoją szkołę językową, do której właśnie Dawidek chodził. Robię różne projekty, takie unijne, nieunijne, dotyczące umiejętności miękkich, coachingu, szkoleń, psychoterapii. Prowadzę dużo psychoterapii, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób jednak jest nieszczęśliwych, sfrustrowanych, wpada w depresję. Dlatego myślę sobie, że to nasze spotkanie tutaj nie jest przypadkowe, że coś musimy wspólnie zrobić. Także będzie dalszy ciąg. Że będzie coś trzeba zrobić, żeby też ludziom trochę pokazać, że to, co jest ważne, to niekoniecznie to, co błyszczy, niekoniecznie to, co jest takie cool, tylko coś takiego ważnego, czasami mało zauważalnego. Ale Czyli- przede wszystkim relacje z ludźmi. Tak, czyli jak sami widzicie, Alicja praktycznie nie ma nic do roboty, jest bardzo... Ja w ogóle nie robię nic. Może się właśnie postanowiłam miesiąc temu, że odwiedzę moją przyjaciółkę Beatkę. Ustaliliśmy to wieczorem, rano oczywiście bez namyślunku kupiłam bilet. Dopiero potem się zaczęłam zastanawiać, czy mogę, czy nie. Sorry for using your Ah, it's door. okay. I guess a lot of people do. I'll be safe. Are you used to this? Kinda. No, that was nice. Interaction of Everybody's friendly in Philadelphia, I That's told you. nice. No właśnie, ale jak jest, ludzie są przyjaźnie nastawieni, to jest fajne, dlatego no, trzeba dbać o te relacje, które mamy z sobą. No bo wtedy wiesz, można się spotkać po 25 latach i cały czas jest fajny. Oczywiście. To ja teraz zadam Ci jedno pytanie językowe, jako że Tak. jesteś ekspertem od języków. Nie wiem, no. I to będzie związane z poprzednimi wydarzeniami na naszym kanale. No. Zrobiłem kiedyś taki film na temat, co jest dziwne dla Polaków w USA. I powiem Ci szczerze, że tak jak zacząłem mówić do kamery po polsku, to był taki okres, że cały czas robiłem filmy po angielsku. Codziennie, dosłownie każdego dnia przez dość długi okres czasu już.
rozmawiałem wtedy po polsku bardzo mało z ludźmi, cały czas byliśmy razem To w jeszcze Broni razem po angielsku. i po prostu jakimś dziwnym cudem, nie wiem, mój akcent po prostu się zmienił. Nie wiem, czy teraz go słychać dalej, czy jest tam trochę jakiejś naleciałości z angielskiego, ale wtedy po prostu jak zacząłem mówić po polsku, to naprawdę ludzie mnie zjechali Co do to za żywego, polski, tak, no. na tym kanale. Co ten gościu w ogóle, po co on udaje, A, no tak. po co on udaje, Że nie chce jest być jakiś Polakiem, tak. cool American. Co nie ma nic oczywiście wspólnego z rzeczywistością, Tak. udawanie czegoś takiego jest bez sensu. Więc powiedz mi, dlaczego niektórzy ludzie są w stanie zaakceptować akcent, a niektórzy po prostu nigdy nie. Na przykład jak ja mówię po angielsku, to nigdy nie będę miał amerykańskiego akcentu, albo nawet tam brytyjskiego czy jakiegoś, na przykład amerykańskiego, bo tutaj żyję od wielu lat. Po prostu jest to dla mnie nie do zrobienia. Blondie, how often did I try to pretend like fake American accent and you just laugh at me because I flat out can't do it? At least once a week. At least once a week, so you keep trying, I can say. Myślę sobie, że to zależy od tego, wiesz, wiele rzeczy tak naprawdę, żeby nabyć takiego akcentu, takiego lokalnego, native accent, no to właściwie szanse mają dzieci, tak, które jakby równocześnie się uczą dwóch języków i to jest dla nich, to nie jest nauka nowego języka, tylko taka imersja w to społeczeństwo, czy w ten język już którego się uczą. Natomiast dla osób dorosłych oczywiście można wyeliminować maksymalnie to brzmienie obce, jeżeli cały czas przebywasz z ludźmi, którzy mówią, ale to też na to wpływają nasze takie bardzo indywidualne umiejętności, możliwości i pewne predyspozycje, też słuchowe, tak? Osoby, które mają bardzo dobry tak zwany auditory capabilities, będą miały, czyli takie mają dobry słuch językowy, to mają łatwiej, a poza tym to sobie myślę też, że tak zupełnie na poziomie nieświadomym, to już teraz powiem psychoterapeutycznie, to nie wiem, czy my tak do końca chcemy się wyzbyć tego akcentu, bo z jednej strony, wiesz, chciałbyś brzmieć tak American Native, a z drugiej strony jednak twoja tożsamość jest polska, ty masz duży emocjonalny związek z Polską i to cały czas ci przypomina, że ty, kim ty jesteś, Ja tak? wiedziałem, że to jest podświadome. Tak, To no, tak musi ja być myślę, że tak podświadome. jest. Że to po prostu, że to jest część twojej osobowości, twojej tożsamości też kulturowej, narodowej. No i czemu się tego wyzbywać, tak? Ja myślę, że to wiesz, może jesteś absolutnie perfekcyjnie, mówisz po angielsku, natomiast no, każdy zawsze się zastanowi, skąd on jest, bo coś tam za tym stoi, za tym całą akcentem. Wiesz, że tak? mi się kilka razy udało Amerykanów przekonać, że jestem z Bostonu? No tak, ale to wiesz, jak dajesz jeszcze w Stanach, gdzie tych akcentów jest tyle, słuchaj, to trochę, poza tym możesz trochę czasami fake your accent, you know, and exaggerate a little bit and Not me. it can sound Not me. absolutely American. Nie, ale tak naprawdę to myślę, że coś jest takiego, że my sobie czasami nie uświadamiamy, jak zresztą z wieloma rzeczami, zjawiskami, że one są tak głęboko w nas gdzieś tam wdrukowane, że to może mieć naprawdę wpływ na to, że ty się nie chcesz do końca pozbyć jakby swojej tożsamości, a język jest takim naturalnym narzędziem jakby wyrażania nas, nie? Nas siebie, naszych myśli, uczuć i tak dalej. Right after this, Blondie will show you video of me trying to fake Southern accent. You will Okay. just- Oh, you will, great. you will laugh. You see it, yeah. Complete fail. Oh, no. I will have to ask Blondie what she thinks about it, not you. To jeszcze jedno pytanie, ponieważ jedna z rzeczy, która mnie zaciekawiła, o których mówiliśmy w restauracji przed chwilą, to jest nauczanie angielskiego zaczynając od jak wczesnego wieku teraz? Teraz już zaczynamy praktycznie przed 2. rokiem życia. Mamy dwujęzyczne przedszkole, gdzie przychodzą dzieciaki. Najmłodszy miało rok i 8 miesięcy. I jest to przedszkole, w którym mówimy do dzieci cały czas po angielsku, ale też po polsku, czyli jakby takie bilingual nursery. I dzieciaki Szkoła języka angielskiego Future w Tarnowskich Górach. Indeed, Trzeba nasze zrobić trochę miasto, reklamy, trzeba oczywiście. zrobić trochę reklamy. No wyjątkowa szkoła i takich mamy absolwentów, no to widzicie, musi być wyjątkowe miejsce. Nie, ale dzieciaki wchodzą po prostu bardzo naturalnie przez taką imersję w język, tak? Nie traktują tego, że to jest język obcy, tylko bawią się. Mamy czasami na przykład, to jest niesamowite, że przyjeżdża co wakacje do nas chłopczyk tu ze Stanów, Michael, który ma dziadków w Tarnowskich Górach i ta mama go przywozi do nas do przedszkola, żeby sobie przez te 2 miesiące gadał po angielsku i po polsku. I te dzieci kompletnie nie mają żadnego problemu. Tu mamy Michaela ze Stanów, tu mamy Sophie z UK i tu mamy dzieci z Polski, mówią sobie po polsku, po angielsku. Dzieci jak chcą, to się umieją dogadać. Tak sobie czasem myślę, że trzeba się uczyć od dzieci komunikacji. No niezłe jaja. Nie? A jeszcze wracając do akcentów, ty potrafisz mówić po śląsku? No pewnie jestem czysty Ślązok. Czyli możemy się pogadać. Możemy jak się będziecie- też pogadać, Ja, jakby chcieli. Też fajnie. Ale to też jest język, chłopie, to trzeba go ja, no to trzeba kultywować. szanować, To a trzeba jak? szanować. A jak? No proszę Cię, jak ja zawsze mówiłam, czemu my mamy tracić nasz akcent, nasz język? To jest jakby drugi, wiesz, jeszcze język oprócz polskiego, a poza tym zawsze mówili Anglicy, że lepiej go dać po śląsku, bo jest Jo. łatwiej niż po polsku. Ja się z tym całkowicie
całkowicie zgodzą. Mogą się z nas śmiać. No niech się tam śmieją. Komu co tam. Właśnie nasza przyjaciółka Beata, bo to jest warszawianka i tam w ogóle ze Szczecina, no to tam nie po śląsku nie gadają. Warszawianka ze Szczecina. Chodźcie pokaż, Beata, żeby ludzie cię rozpoznali, mamy dużo o tobie żeby pamiętali, kim jesteś. Tak. Adoptowana warszawianka Ze Szczecina. To jest moja ukochana bycinka, serduszko takie, także ja mogę, to dla niewielu Twój osób... soulmate, twój Mój soulmate. soulmate, absolutely soulmate, z którym gadam wieczorem i za 3 minuty kupuję bilet, nie myśląc, czy w ogóle mogę lecieć do tych Stanów, czy nie, ale to tak mogę zrobić tylko z Beatką. No, To także jest ja... takie piękne, że jesteśmy tutaj teraz we trójkę i zupełnie osobno się poznaliśmy. Tak. Dawida znam 3 lata się znamy i Bloni. Natomiast z Alą znamy się 7 lat A my z Dawidem 25. Boże! Z małą przerwą. Małą przerwą, ale wiecie. połączyły nas Stany. No, Stany nas połączy, wiecie, czasami trzeba wyjechać, żeby się spotkać. Niesamowite to jest. Nie, ale fajnie, super, fajni ludzie tutaj są i myślę, że robią dużo fantastycznych rzeczy. Także ja następny meeting robię w Tarnowskich Górach. Jak ktoś nie wie, gdzie to jest, niech sprawdzi na mapie, bo to jest bardzo ważne miasto w naszym życiu i wszystkich zapraszamy na meeting. Nie? Czyli będzie na pewno kontynuacja, jeśli nie po tej stronie, to w To po Polsce. polskiej, tak. Dobra. Ale na pewno też coś razem zrobimy zawodowego, bo wiecie, nie ma przypadków. Po to, żeśmy się spotkali, żeby coś wymyśleć, a tu mam takie kreatywne osoby, że mnie już tu nosi, co by tu zrobić z nimi razem, więc na pewno coś tutaj razem może nam się uda fajnego zrobić. No i tyle. Czyli będzie ciekawie, dzięki za wizytę i rozmowę dzisiaj. Dzięki Fantastycznie bardzo. się spotkać po latach. No, super. To był naprawdę magic moment in my life. Tak, naprawdę. Ja taka You know, wzruszona. he's told me so many stories about you over the years. I can't even tell you. No, but it's really You're like a famous character in his Oh, life. famous character in his life. Yes, But he's it's also, true. yeah, but you know, It's true. He's also very important in my life. I had lots of different students, but believe me, there are people who come and go, but there are people who stay forever. And he's just one of them. So it's Yeah. really nice. At some point I even tried to teach, but that didn't go very I well. know. Yes, your teaching skills. I know. I wonder how I influence these people that I try to teach. They probably don't know any English by now. No. You have the personality. Alright, bye, thank you. Ale ciemno. Powrót z Filadelfii przebiegł bez żadnych specjalnych wydarzeń. A teraz jest prawie 10 wieczorem i czas odebrać Sheridan z tego konkursu śpiewackiego, na który pojechała rano. Umiecie sobie to wyobrazić? Od 6:30 rano, jak ją odstawiłem, do 10 wieczorem. No skandal po prostu. Last night when I saw the red light was to make a woman. It was like she knew all along. I've been waiting for her. Are you recording me? Here comes the It's 10 at night, and it looked like crap. We got second place. Well, that's pretty good. Second place is awesome. That's not first. Well, it's right after the first, But it's not first. but it's very good. And I'm tired. That's how we end the day then. Bye. Well, it said that a live wire came down and turned the sidewalk into glass. But isn't this weird? Because You mean it was posted on Reddit or something? I was reading Reddit and I showed this to you just last night. Yeah. But I didn't know it was in Philadelphia.